Siema! Civil Extreme Vocal i False Chord, rozkład na czynniki pierwsze, część druga. Poprzednim razem omówiliśmy sobie podstawy techniki False Chord, o tym jak zlokalizować zdrowy przester w naszym wokalu, a mianowicie w naszych fałszywych strunach głosowych, znanych też jako fałdy przedsionkowe. Mówiliśmy o tym, jak odróżnić, czy nasza chrypa, nasz growl pochodzi właśnie z fałszywych strun, czy też z naszych strun prawdziwych i jak po prostu wystrzegać się tego, by generować przester w wokalu naszymi czystymi stronami głosowymi. Nigdy tego po prostu nie wolno nam robić. Dzisiaj zajmiemy się bardziej konkretnym podejściem i kilkoma ćwiczeniami. Jest ich bez liku i mam nadzieję, że przedstawię Wam chociaż kilka najbardziej skutecznych, zwłaszcza dla początkujących lub świetnych jako rozgrzewkę dla bardziej zaawansowanych, a z których ja do dzisiaj korzystam przed każdą próbą lub koncertem albo treningiem z ludźmi, z którymi po prostu ćwiczymy wokal. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, że bierzemy mały wdech, uruchamiamy delikatne podparcie, pilnujemy tego, żeby nasza szczęka była luźna, gardło zrelaksowane, otwarte i wzdychamy, pilnując tego, żeby zbyt szybko nie pozbywać się całego powietrza, czyli następnym razem, kiedy wzdychamy, na samej końcówce wzmacniamy nasze podparcie, delikatnie napinamy mięśnie naszego brzucha mocniej i uzyskujemy nasz pierwszy przester, naszą pierwszą chrypę lub po prostu growl, a brzmi to tak. I chodzi po prostu o to, żeby stopniowo na drodze doświadczenia lub też kilku powtórzeń, bo wszyscy raczej bardzo szybko to łapią, żeby eliminować czysty dźwięk westchnięcia i wypierać go właśnie przesterem, czyli zamiast uzyskamy już przester w połowie dźwięku, czyli uzyskamy już na samym początku tego dźwięku przester. I w ten sposób najłatwiej jest po prostu ćwiczyć naszą chrypę i growla od samego początku, kiedy to dopiero rozpoczynamy naszą przygodę z fałszywymi strunami głosowymi i różnymi efektami wokalnymi, w tym z chrypą i growlem. I po prostu brzmi to tak. I w ten sposób siła, moc naszego growla z treningu na trening rośnie i od nas tylko zależy, jak mocnego growla sobie wyhodujemy, jeśli w ogóle growl nas interesuje, bo w przypadku chrypy growl jest tylko narzędziem służącym do tego, żeby tę chrypę i przester wygenerować, bo wystarczy, że na ten delikatny growl nałożymy czysty wokal i już mamy chrypkę, czyli yeah! I w ten sposób po prostu powstaje nasza chrypka. Czysty wokal, odrobina growla, chrypka w czystym wokalu. A przy okazji potrafimy napierdalać growlem. Kolejne ćwiczenie wykorzystuje już dobrze nam znany pulse register, czyli najprostszy dźwięk z użyciem frya. Dlaczego fry i false chord? Ten dźwięk jest po prostu najłatwiejszym dźwiękiem do wygenerowania z użyciem fałszywych strun głosowych. Konkretnie chodzi po prostu o umiejętność przechodzenia od wokalu zachrypniętego do czystego i od czystego do zachrypniętego. Więc brzmi to po prostu tak. Bierzemy ten leniwy, mruczący dźwięk i przechodzimy do wokalu czystego. Czyli Więc kiedy generujemy właśnie ten mruczący, leniwy dźwięk, to wszystko jest tutaj bardzo wyluzowane, bardzo leniwe, podparcie jest bardzo, bardzo delikatne. Ale kiedy przechodzimy do czystego dźwięku, wtedy delikatnie podparcie nasze umacnia się, a dźwięk delikatnie również
wędruje do góry. I takie jest po prostu wrażenie towarzyszące przejściu właśnie od tego a do a. I ćwiczenie tego powoduje po prostu to, że tworzymy w sobie mechanizm umiejętnego przechodzenia od przesteru do czystego wokalu, a efektem końcowym ma być to, że ten przester będziemy w stanie nałożyć na ten czysty wokal, który do tego przesteru dodajemy, czyli zamiast naciągamy ten przester na czysty wokal, który po prostu dodajemy. Ja wiem, że to może skomplikowanie brzmieć, ale jest to bardzo, bardzo proste. Czyli brzmi to tak. Zamiast czysty przester, przester czysty, po prostu jest przester plus czysty, czyli zamiast mamy i to jest najprostsza chrypa. Na początku nie wszystkim wychodzi to, żeby naciągnąć ten przester na czysty wokal i utrzymać ten przester podczas wydawania z siebie czystego dźwięku, żeby wygenerować właśnie tę najprostszą chrypę. Dlatego polecam wszystkim początkującym lub też na rozgrzewkę dla bardziej zaawansowanych ćwiczenie prostsze, czyli po prostu przechodzenie od tego przesteru w leniwej wersji do czystego wokalu, czyli i w ten sposób i tak ćwiczymy właśnie to, żeby poruszać się bardziej swobodnie pomiędzy wokalem przesterowanym i czystym i uczymy się już początków tego, jak je po prostu ze sobą splatać i łączyć. Jest to bardzo łopatologiczne ćwiczenie, ale robi zajebistą robotę. Kiedy już opanujemy tę lightową wersję, to możemy ten przester trochę podkręcić i wzmocnić, czyli zamiast będziemy mieli i później tak samo ten mocniejszy przester nałożyć na czysty wokal, który do niego dodajemy, czyli zamiast to mamy i to też jest progresja poprzedniego ćwiczenia, która w bardzo prosty sposób uczy nas zdrowej i też trochę delikatniejszej chrypy niż zwyczajny growl. Jeśli mamy problem z tym, żeby uzyskać trochę mocniejszy przester niż początkowe to jest jeszcze jedno ćwiczenie, które może być na początku trochę niebezpieczne, dlatego ostrzegam, żeby każdy, kto czuje ból, dyskomfort, drapanie, swędzenie w gardle, żeby kurwa po prostu przestał je wykonywać. Natomiast dla każdego innego, dla którego to ćwiczenie jest w miarę komfortowe, a na pewno nie jest bolesne, polecam na przykład naśladowanie dźwięków takich jak dźwięk wydawany przez wiertarkę, silnik motorówki, czyli generalnie coś takiego albo skuter. I w ten sposób bardzo wiele osób, z którymi pracowałem, nauczyło się właśnie napierdalać chrypą, a nawet growlem. Warianty ćwiczeń, które pokazałem wam przed chwilą, były ćwiczeniami na sucho. Chodzi po prostu o to, że kiedy zaczynamy naszą przygodę z fałszywymi strunami głosowymi, z techniką falscore czy jakąkolwiek inną, najlepiej jest posługiwać się najbardziej naturalną, najbardziej neutralną dla nas tonacją, czyli tonacją taką, w jakiej po prostu na co dzień mówimy. Jest ona dla nas najbardziej naturalna, najbardziej komfortowa i to jest taki punkt zero dla budowania naszej skali. Więc kiedy już opanujemy najbardziej podstawowe dźwięki, na przykład chrypy albo growla, no to możemy pójść krok dalej. Krokiem dalej jest praca z instrumentem. Najlepiej sprawdzają się w tym przypadku klawisze, nieważne czy keyboard, czy fortepian, czy pianino. Chodzi po prostu o dźwięki, które słyszymy i do których możemy odnieść się i budować przy okazji naszą skalę, umiejętność trafiania po prostu czysto w dźwięki. Więc jeśli chcemy śpiewać z chrypą,
przester nie jest wszystkim, fundamentem jest zawsze nasz czysty wokal, więc im czyściej potrafimy i precyzyjnie trafić w te dźwięki, tym jesteśmy lepszymi wokalistami, a nasza chrypa tym pełniej i po prostu lepiej brzmi. Dlatego polecam pracę z klawiszami, kiedy już opanujemy te najbardziej podstawowe dźwięki. Nawet polecam pracę z klawiszami w growlu. Mam nadzieję, że jak dorwę się do jakiegoś pianina, to uda mi się coś na prędce nagrać, albo nawet jak gdzieś dorwę po prostu klawisze, to zrobię i pokażę wam, że da się, jest nawet śmiesznie i są fajne efekty. Dobrze, wracając do rzeczy. Klawisze są dla nas czymś takim jak na przykład lina podczas nurkowania. Trudniej jest zanurkować bez sprzętu, bez liny, na przykład na głębokość 50 metrów, kiedy sami musimy całą robotę wykonać, żeby po prostu zanurkować jak najniżej. Dużo łatwiej jest po prostu zarzucić linę i opuszczać się po tej linie coraz niżej. I tak samo jest właśnie z klawiszami. Dużo łatwiej nam jest iść po dźwiękach, do których mamy odniesienie, które słyszymy, aniżeli do dźwięków, które po prostu sobie jakoś tam wymyślimy. No i oczywiście praca z klawiszami poprawia też nasz słuch i tak jak już wcześniej mówiłem, umiejętność trafiania w czyste dźwięki, więc nieważne czy to jest growl, czy chrypa, czy nawet najbardziej prymitywny i najprostszy dźwięk z użyciem przesteru, to warto jest po te klawisze sięgnąć. Czyli na przykład mamy dźwięk i w ten sposób bardzo prosty, czasem zabawny możemy ćwiczyć nasz wokal ekstremalny. Nieważne czy to jest chrypa, scream, czy po prostu growl. I w ten sposób po prostu ten wokal doskonalimy. A im lepsi jesteśmy w czystym wokalu, tym bardziej wyrazista jest nasza chrypa, growl oraz scream. Mam nadzieję, że te ćwiczenia wam pomogą. Dla mnie robią świetną robotę. Chwalą je również osoby, z którymi pracuję. To po prostu kurwa działa. Mam nadzieję, że zadziała jak najlepiej również dla was. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie do mnie maila na Facebooku albo po prostu w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jeśli będzie ich dużo, to nawet nagram o tym oddzielny film. Tematyka pytań naprawdę nie jest istotna. Ważne, żeby to był po prostu wokal. Okej, w takim razie to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak to dla was działa. Jeśli nie działa, to wymyślimy coś innego dla każdego i na każdego jest metoda. A tymczasem pozostańcie ekstremalni. No i miłość, skurwysyny. Kurwa!